Cześć! Dawno już nie było filmu o roślinach domowych. No to teraz będzie. Okazja do nagrania takiego filmu jest świetna, ponieważ zobaczcie, udało mi się ukorzenić syngonium. W taki właśnie sposób, w takim naczyniu. Spróbuję sobie go wyciągnąć, abyście lepiej zobaczyli, jak udało mi się go ukorzenić. Pozyskałem sobie taki pęd i zobaczcie, po 3 miesiącach w tej wodzie z takim węglem drzewnym, który pozyskałem z ogniska, zapobiega to gniciu, uzyskałem taką piękną, ukorzenioną sadzonkę syngonium. Takie syngonium spokojnie mogłoby sobie rosnąć właśnie w tym naczyniu, ponieważ jest to roślina stworzona do uprawy hydroponicznej. Ja dzisiaj posadzę ją w tradycyjny sposób, ale będzie też element hydroponiki. Zapraszam na film. Przygotowałem sobie taką niewielką doniczkę, oczywiście z otworami w środku. Do tego taką, nie wiem jak to nazwać, osłonkę. Może osłonkę w osłonce. A do tego pójdzie właśnie taka doniczka. Zobaczcie, mam taką osłonkę wiklinową, taką ozdobną, która troszkę mi zbladła, ale za chwilkę postaram się ją w jakiś sposób naprawić. Zobaczcie, jak to robię. Wymyśliłem, że opalę ją sobie w taki oto sposób, taką ręczną opalarką. Chcę, aby ona była troszkę ciemniejsza, ta właśnie osłonka, ponieważ będzie ładnie wpisywała się w klimat mojego mieszkania, w którym jest już kilka takich wiklinowych gadżetów. Zresztą kilka z nich mogliście obejrzeć również na moim kanale, ponieważ robiłem na przykład klosz z takiego wiklinowego kosza. No i w sumie fajnie wyszło, a teraz chciałbym mieć taką osłonkę. Dlatego troszkę ją przyciemnię, aby ładnie pasowała do całej reszty. Jedna ważna rada przy takiej pracy: musicie sobie otworzyć wszystkie okna, żeby ten zapach spalenizny szybko umykał z mieszkania, a najlepiej róbcie to na przykład w garażu lub też gdzieś w jakimś pomieszczeniu gospodarczym. Trzeba również uważać, aby takiej wikliny nie opalać zbyt mocnym strumieniem gorącego powietrza, ponieważ nie jest tajemnicą, że wiklina to bardzo łatwopalny materiał, więc łatwo byśmy mogli doprowadzić do jakiegoś pożaru. Ale jak widzicie, ja tutaj sobie ustawiłem taki minimalny poziom i jakoś to idzie. Coraz ciemniejsza jest ta powierzchnia. Oczywiście nie będzie to takie idealne, ale no można powiedzieć, że mi się podoba. Jeszcze tylko tutaj tą górę sobie lekko przypalę i chyba będzie praca zakończona, ponieważ już to tak fajnie wygląda. Ta osłonka nabrała takiego charakteru. Nie jest taka wyblakła, tylko jest właśnie taka bardziej charakterna. Tak przy okazji wypalają się tutaj wszystkie takie cząsteczki kurzu, które podczas użytkowania gdzieś tam wpadły między te wiklinowe szczelinki. No i teraz jak tak patrzę, to wszystko się to ładnie wypala. No dobrze, już chyba praca zakończona. Zobaczcie, myślę, że fajnie wyszło. Zewnętrzna osłonka już w pełni spełnia moje estetyczne wymagania, więc możemy tutaj posadzić nasze syngonium. Na początek umieszczę sobie tutaj taką plastikową wewnętrzną osłonkę, która posłuży mi jako element hydroponiki. Do tej plastikowej osłonki wrzucę kilka takich kamyczków, które sobie pozbierałem gdzieś tam po drodze, idąc na spacer. Umieszczę je sobie tutaj i zaleję
wodą. Taka woda w tych kamyczkach, odparowując, będzie fajnie podnosiła wilgoć wokół tego syngonium, a jak wiemy, jest to roślina, która bardzo lubi takie bardziej wilgotne warunki. Taka warstewka myślę, że wystarczy, ponieważ jeszcze tutaj pójdzie na to doniczka i chodzi o to, żeby ta doniczka nie była w wodzie. Teraz sobie jeszcze tutaj zaleję właśnie te kamyczki. Obym tylko, o właśnie, nie przesadził. Troszkę za dużo tej wody nalałem, ale zaraz ją odleję. Czas na przygotowanie podłoża. Wystarczy taka ziemia do kwiatów uniwersalna. Nie musimy się jakoś bardzo stresować i przejmować, że syngonium nie urośnie. Możemy dosypać perlitu, no i ładnie to wszystko wymieszać i taka ziemia wystarczy do posadzenia naszej świeżo ukorzenionej roślinki. Jak widzieliście na początku, moja przemysłowa doniczka nie jest zbyt duża, więc i tej ziemi nie trzeba aż tak dużo. No to teraz czas na wypełnienie doniczki naszym podłożem. Sposobów jest kilka, bo można nasypać również pełną doniczkę, a później wydrążyć sobie taki dołek, w którym umieścimy nasze ukorzenione maleństwo. Ale każdy ma swój sposób. Ja najbardziej lubię właśnie taki, czyli nasypanie ziemi mniej więcej do połowy doniczki, tak jak tutaj widzicie. I na tak przygotowanej powierzchni rozmieszczę za chwilkę system korzeniowy roślinki. System korzeniowy należy rozmieścić jak najbardziej naturalnie, tak żeby nic tutaj nie uszkodzić, delikatnie, najlepiej przytrzymując cały pęd. No i w taki sposób sadzonka powinna dalej kontynuować rozwój korzeni, no a całą resztę za chwilkę sobie zasypię już aż pod same brzegi tej właśnie przemysłowej doniczki. Jak widzicie, to syngonium w trakcie ukorzeniania wypuściło nowe liście. No i troszkę mi szkoda tych listków, ponieważ część z nich lekko zasypię, ale mam nadzieję, że one sobie jakoś znajdą później drogę do światła. No i chyba nic się im nie stanie, a nawet gdyby coś się stało, to mam nadzieję, że tak dobrze ukorzeniona sadzonka swobodnie wypuści kolejne liście i zadomowi się po prostu w tej doniczce. No dobrze, już niemal po same brzegi mam wysypane to podłoże. Teraz wystarczy delikatnie potrzepać doniczką, no i sadzenie uważam za zakończone. Przyznacie chyba, że elegancka jest ta sadzonka, szczególnie ten listek zielono-biały, który wytworzył się w trakcie ukorzeniania w wodzie. No to teraz ta doniczka przemysłowa z moją sadzonką wędruje do osłonki, którą wcześniej wypełniłem kamykami i wodą. Jeszcze tylko tak trzeba ją delikatnie tutaj ustabilizować. No i myślę, że ładnie będzie się prezentowała na którejś z moich szafek. Syngonium powinno mieć jasne stanowisko, ale oczywiście nie za bardzo. Dlatego można postawić takie syngonium w jakimś pomieszczeniu, które ma okna na południe, ale też nie bezpośrednio na słońcu, czyli na parapecie. Myślę, że fajnie prezentuje się ta roślinka. Syngonium warto spryskać od czasu do czasu. W bardzo suche dni
podlewać nawet 3 razy w tygodniu. No i ogólnie dbać, żeby nam nie zaschła ta roślina, ponieważ ona bardzo lubi wodę. Czasem lepiej ją nawet przelać niż przesuszyć. Przelaniu zapobiegnie ta warstwa z kamyków, którą ułożyłem tam na samym dnie. Dzięki niej korzenie nie zgniją. No i jeszcze na sam koniec możemy tutaj w środku umieścić taki patyczek bambusowy, po którym syngonium będzie się mogło wspinać, lub też ustabilizuje taki patyczek naszą roślinę. Trzymajcie się. Cześć!